Cześć, witam Was w 176 vlogu. Przepraszam Was za tą dwutygodniową przerwę, ale jak tam wspominałem, nie miałem kiedy za bardzo robić, bo była przeprowadzka, remonty i tak dalej, ale już wróciłem, nie zapomniałem o Was i dzisiaj, moi drodzy, coś, czego jeszcze nie nagrywałem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A dokładnie właśnie wymiana takiego, co tu widzicie, programatora, regulatora. Chodzi o to, że tutaj można zaprogramować, kiedy dane urządzenie ma się włączać, wyłączać. Jest to urządzenie, które wpina się na szynę. Stare urządzenie już po prostu niby działało, ale nie załączało. Tylko można było ręcznie załączać, także tutaj pani poprosiła, żeby kupić nowe i wymienić, zamontować, ustawić, żeby to działało. Także no, coś nowego, bo z tego co pamiętam, to na szynie chyba tylko Wam pokazywałem dzwon, wymianę dzwonka, takiego programatora, regulatora jeszcze nie. Także mam nadzieję, że tak na przeprosiny, nie jakiś kibel, który już był. Coś nowego. Materiał nie jest za długi, bo robota generalnie szybka, nieskomplikowana, ale mam nadzieję, że się spodoba. Także no cóż, miłego oglądania i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. Cześć. No, hej, cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy montować programator czasowy na listwie, na szynie. Takiego czegoś chyba jeszcze nie nagrywałem, także fajny materiał będzie. To kuźwa, mnie nie chcą wypuścić tutaj, no. Chodzi tam tak, dokładnie co z tym programatorem. Bo ja tutaj tak na drogę patrzę i kuźwa, no nie wyjadę. Chodzi, że stary programator uszkodzony nie włącza się, tylko ręcznie można było włączać. Tylko ręcznie można było włączać, jak się programowało go, to po prostu nie załączał się. No tak, tam już był, tak patrzałem, tam jeszcze paragon w pudełku był, to był z 2010 roku, także 14 lat działał. No to się już nadziałał, także teraz kupiłem nowy. Ten stary będzie trzeba zdemontować, no i nowy zamontować, zaprogramować. No i cóż, tak mówiłem, no takiego czegoś nie nagrywam, mam nadzieję, że mi się tam uda nagrać i wam pokazać. Także to tyle co, jedziemy, będziemy działać, mam nadzieję, i do zobaczenia na miejscu jak zawsze, nie? No tutaj mamy prostą robotę, czyli wymieniamy ten programator, regulator. Czyli trzeba zacząć od założenia sobie światełka na czoło. A tak na poważnie, no od demontowania tego starego, tylko sprawdzić te przewody, połączenia na tym starym, żeby móc odpowiednio przełożyć na nowy regulator.
Czyli odkręcamy tutaj dwie śruby, dwie nakrętki mocujące obudowę. Jak widzicie, było na plasterku, bo to opadało. Czyli dobieramy odpowiedni śrubokręt i wykręcamy dwie śruby obudowy. No i mamy odsłonięte, tylko tutaj trzeba pamiętać, że to jest wszystko pod napięciem. Tutaj specjalnie jeszcze bezpieczników nie wyłączałem, bo jak widzicie tutaj kabel nie jest oryginalny, tylko są osobne żyły w izolacji. I sprawdzam, w których są napięcia, gdzie tu jest faza, a gdzie neutralny. Teraz po kolei wyłączam bezpieczniki. Żeby być, tutaj próbnik trzymam, żeby być pewnym, że rozłączyłem wszystko, żeby nie popieściło. No i teraz jak mamy rozłączone, możemy przystąpić do przykładania przewodów, do odłączania tego starego regulatora i podłączenia nowego. No i w tym starym regulatorze oznakowania były inne niż w nowym. I tutaj trzeba pamiętać, żeby podłączyć w odpowiedni styk fazę i w odpowiedni neutralny. No i oczywiście przewody wychodzące, które będą wysyłały napięcie do urządzenia. Tutaj sobie luzuję właśnie uchwyty, mocowania do przewodów. No i w tym starym, jak zauważyliście, było jedno wejście na jeden, w starym dwa wejścia, czyli faza i neutralny. Tutaj jest osobno, tutaj jest na górze, z tego co pamiętam, faza, na dole neutralny. No i też są inne oznaczenia i tutaj dobrze jest się posiłkować instrukcją. Tak, wiem, instrukcje są dla słabych, no ale często korzystam z instrukcji i tego nie ukrywam i nie widzę w tym nic złego i wręcz zachęcam do tego, żeby się właśnie zapoznawać z instrukcją, a nie udawać kogoś, kto wszystko wie, kto pozjadał wszystkie rozumy. No i tutaj właśnie wypiąłem teraz fazowy. Zwróćcie uwagę, że tam był w drugim gnieździe. W tym nowym jest też na górze, ale jest właśnie w tym pojedynczym. Tutaj trzeba właśnie zwracać szczególną uwagę na to, zwrócić, w które miejsce włożyć fazowy, w który neutralny. Podobnie jest z przewodami, które już będą wychodziły i wysyłały napięcie lub rozłączały napięcie na dole, bo jeśli się źle przewody połączy, po prostu urządzenie nie zadziała. No i fazowy mamy przepięty. Jak widzicie, całości nie wypięłem, tylko przepinam poszczególne przewody osobno. Każdy ma tam jakieś swoje sposoby na to. Ja mam właśnie taki, który się sprawdza i jego się trzymam. No i teraz właśnie przewód
który daje napięcie lub czy wysyła z tego regulatora lub wysyła lub zatrzymuje napięcie, które idzie do urządzenia. I tu jest też ważne, żeby w odpowiednim gnieździe je umieścić. No i pozostał nam neutralny przewód. Tutaj, jak widzicie, on był na górze, w tym nowym jest na dole i jest odrobineczkę, że tak powiem, przykrótki. No i tutaj musiałem rozciąć kawałeczek tej izolacji, w którym były te przewody owinięte, żeby ten przewód nie był jakoś tam ekstremalnie naciągnięty, czy żeby nie naciągał, nie trzymał tam krzywo, żeby nie był ten cały regulator. Jak widzicie, tu jest taśma izolacyjna, delikatnie nożykiem tą izolację nacinam, tutaj dużo nie trzeba naciąć. Odrobinę te przewody z tej izolacji wyjdą i wtedy będzie można ustawić ten regulator w obudowie swobodnie. Jak widzicie, teraz już swobodnie mogę założyć sobie teraz jeszcze te przewody poukładać. Tu jeszcze będę musiał zrobić małe nacięcie z boku tej obudowy, bo ten przewód się obniżył. Tutaj można nożykiem. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić izolacji przewodów. No i żeby tam równo było, jakichś zębów nie było, że jak się skręci, żeby nie przycięło tej izolacji. No i teraz przewody układam i będzie można założyć obudowę. Skręcamy. No i tutaj też jak obudowę zakładamy, to tam patrzymy, żeby gdzieś ta obudowa przy skręcaniu nie przeszczypnęła izolacji. Mamy skręcone, możemy włączyć bezpieczniki. I odpalić regulator. No, także regulator mamy odpalony, teraz trzeba ustawić datę, godzinę. Tutaj na liczniku jest też godzina i data i trzeba to, że tak powiem, sparować, synchronizować razem z licznikiem, żeby godzina i data była taka sama jak na liczniku energii elektrycznej. Czyli ustawiamy zgodnie z tym, co się wyświetla na liczniku, żeby to się po odpowiednich godzinach tak samo włączało i naliczało. No i teraz ustawiamy jeszcze oczywiście, kiedy, w jakich godzinach ma się włączać, o której ma się wyłączać. Tutaj pani sobie zażyczyła 2, czyli o 22, od 22 do 6 ma chodzić i od 13 bodajże do 18. Z tego co pamiętam. Tutaj jest
chyba 15 możliwości, różnych możliwości ustawiania. Jest bardzo rozbudowany ten programator. Ma też ustawianie, że automatycznie się zmienia na czas letni, zimowy. Można szerokość geograficzną, czyli swoją miejscowość. Nie wiem, do czego to dokładnie służy, ale też można ustawić szerokość geograficzną. Tak jak mówiłem, że automatycznie przełącza się z czasu letniego na zimowy. Bardzo fajny programator. Nie wiem, czy mogę nazwę powiedzieć, czy to nie będzie lokowanie produktu, ale chyba nie. I to wszystko. No i tak, moi drodzy, tu już jesteśmy po robocie. Jak widzieliście, no nie było to jakieś tam bardzo skomplikowane, prosta w sumie robota, tylko trzeba tam wiedzieć, no te kable pilnować, żeby wiedzieć jak podłączyć, najlepiej przepinać, no chociaż też nie zawsze są takie same oznaczenia, bo nieraz jest 1, 2, 3, 4, tam 5, 6, nieraz A, B, C, D, no trzeba tam zwracać na to uwagę i fazę pod fazę, neutralny pod neutralny i na tej zasadzie. Co jeszcze? No, ten wyświetlacz w tym nowym no jest prostszy, większy, podświetlany ładnie i no prostszy w ustawianiu tych czasów włączania, wyłączania. Także no robota nie była generalnie skomplikowana. Wszystko sprawdziłem, tam nawet chyba pokazałem, tam ręcznie można też przełączać na włączanie ręczne, że strykniesz i działa od razu, a jest też automatycznie, tylko trzeba właśnie ustawić godziny, czasy, kiedy ma się włączać, kiedy wyłączać, w jakich godzinach. No tu jest też ważna właśnie data, dokładne ustawienie daty i tak dalej. Także prosta robota, a zadowolenie klienta jest, mam nadzieję. Także to tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć!